Welcome back. Long time no see, but I reappeared. The subject of today's presentation is Inversion, story as old as the hills. Witajcie ponownie. Wiem, że troszkę czasu minęło od moich poprzednich nagrań. Niemniej jednak zebrałem się i tematem dzisiejszego nagrania będzie inwersja. Zatytułowałem ją Story as old as the hills, czyli historia stara jak świat, dlatego że wbrew pozorom używacie inwersji od początku swoich zmagań z językiem angielskim i wbrew pozorom jest ona bardzo prosta, jak zwykle, to mówię, a z drugiej strony robi świetne wrażenie. So without further ado, let's get down to business. So first things first. You know this construction very well, you've been using it for a very, very long time, so it's time to find out what it's all about. Znacie tę konstrukcję bardzo dobrze, od bardzo dawna, zadając pytania. You know this construction very well, for example, asking questions. There is something like extracting auxiliary verb before the subject, czyli wyciągnięcie po polsku operatora przed podmiotem. For example, are you at the end of your tether? Will you fly off the handle with the customer again? Oh, has he gone ballistic in the way? Wyciągamy operator are you has danego czasu przed podmiot zdania. So, for example, are you at the end of your tether? Tether to jest powróz, czyli czy jesteś na końcu swojego powrozu, w sensie, czy masz dosyć. Często używane. Will you fly off the handle? Czyli czy się wkurzysz? Will you hit the roof? Will they drive you up the wall? Jest wiele wyrażeń na to, że ktoś się zdenerwował, czy że puściły mu nerwy. I jest to jedno z nich. Will you fly off the handle with the customer again? Has he gone ballistic in the workshop? Czy znowu wkurzył się na ich przykładzie? Chcę pokazać, że jest to zwykłe pytanie. Na zasadzie are you happy? Am I Peter? I tak dalej. Zawsze następuje inwersja, zawsze przestawiamy operator danego czasu przed podmiot. The second instance when inversion appears is agreeing with the previous positive statement. Czyli drugim przypadkiem, kiedy pojawia się inwersja, to wtedy, kiedy zgadzamy się z jakimś twierdzeniem, które wypowiada poprzednia osoba. Na przykład, he puts up with your mistakes, so do I. This intern got off on the wrong foot with everyone, so did I. A management trainer will get Jones back up, so will I. Czyli po polsku. On toleruje, ma cierpliwość do Twoich błędów, ja również, so do I. Zauważcie, czas present simple, he puts, operatorem w czasie present simple jest do lub does w trzeciej osobie, dlatego kiedy ja się zgadzam, mówię so do I. Jeżeli byśmy powiedzieli, że ona też, so does she. Inwersja. This intern got off on the wrong foot with everyone, czyli ten stażysta źle rozpoczął ze wszystkimi, źle rozpoczął relacje, wkurzył wszystkich na początku, nikt go nie lubi, czyli od samego początku popełnił błąd. And so did I, but then I was forgiven. Ja również to zrobiłem, ale wtedy mnie wszyscy wybaczyli, bo byłem przesympatyczny. A management trainer will get Jones back up, so will I. Czyli szkoleniowiec od zarządzania wkurzy Johna, kolejne wyrażonko na wkurzenie. Will get Jones back up, dosłownie poprzestawia mu w plecach. I ja również, so will I. Przykłady inwersji, kiedy zgadzamy się z poprzednim twierdzeniem. So these are examples of inversion when we agree with the previous positive statement, but we may also agree with the previous negative statement, and as in the previous situation we did so, did I, so here we use neither or neither, and again we need to use the auxiliary verb, czyli ponownie, jeżeli zgadzamy się, że coś też nie, musimy używać operatora i używamy słówka neither. Wtedy, kiedy się zgadzamy, że coś też nie było, czy nie jest, czy nie będzie. Zobaczcie. So let's look at the examples. An assistant is not fed up with her boss. Neither am I. An employee didn't got on her manager's nerves. Neither did I. A trainee won't rub him up the wrong way. Neither will I. Polskie tłumaczenie. Asystentka
nie ma dość swojego szefa i ja też nie. She is not fed up with her boss and neither am I. An employee didn't get on her manager's nerves, czyli pracownik nie zdenerwował swego szefa, ja również nie w przeszłości, neither did I. He didn't get on her management's nerves, so neither did I. Korzysta, nie wkurzy go. Rub someone up the wrong way, czyli z kimś niewłaściwie zacząć, niewłaściwie się zadać, wkurzyć kogoś. Kolejne wyrażonko tego typu. So again, present simple, past simple, future simple, and these auxiliary verbs reflect the auxiliary verb in the main sentence. Czyli znowu, te operatory odzwierciedlają dany czas w zdaniu głównym. Ok, przechodzimy po tym przydługawym wstępie, przechodzimy do właściwej inwersji. So after this lengthy introduction, let's move on to the inversion proper. Inversion is used after certain phrases. Most often, under no circumstances or no accounts, czyli pod żadnym pozorem, little, at no time, seldom, rzadko. Te dwa za chwileczkę sobie wyjaśnimy. Przykłady. Examples. Under no circumstances are passengers permitted to open the door. On no account should you smoke in here. Little do you know about the subject. At no time do they actually break the rules of the game. And in no way is Tom responsible for what has happened. So, as we can see here, we've got the expression under no circumstances, on no account, little, at no time, in no way. Usually they are negative statements, negative sentences or expressions, whereas not always, as we can see. And then we need the auxiliary verb, are, should, do, did, is. And the rest of the sentence is affirmative sentence. Czyli zauważcie, po tych wyrażonkach, które zaprezentowałem wcześniej, mamy operator, czyli are, should, do, did, is i całą resztę zdania twierdzącego. O co mi chodzi w tej prezentacji? O to, żeby zapamiętać przede wszystkim tych 5 wyrażonek, bo one robią dobre wrażenie i bardzo często są używane i po prostu zapamiętać, że najpierw trzeba operator wyciągnąć po tych wyrażonkach, a dopiero później całą resztę zdania. Obviously, inversion is used after many other expressions. Oczywiście inwersja jest używana po różnego rodzaju innych wyrażeniach. For example, never before, rarely, seldom, no sooner than. Never before have I looked at him so hard. Rarely do I realize how complicated the world is. Seldom do we have goods returned to us because they are faulty. No sooner had I reached the door than I realized it was locked. So never before have I laughed at him so hard. Nigdy wcześniej tak się z niego nie śmiałem. Rarely do I realize how complicated the world is. Rzadko zdaję sobie sprawę, jak skomplikowany jest świat. Seldom do we have goods returned to us because they are faulty. Rzadko zwracają nam towary, ponieważ są one uszkodzone. No sooner had I reached the door than I realized it was locked. Zaledwie dobiegłem do drzwi, zdałem sobie sprawę, że są zamknięte. To ostatnie zdanie, tak a propos, jest typowym zdaniem testowym, egzaminacyjnym. Bardzo rzadko się je używa w rzeczywistości, niemniej jednak się używa i robi ono dobre wrażenie, bardzo takie literackie. Zauważcie, że po no sooner mamy past perfect, po then simple past. Tak to powinno być zrobione, aczkolwiek w literaturze widziałem przypadki, kiedy po no sooner mieliśmy też czas simple past, także nie zdziwcie się tego. Another batch of expressions that require inversion. Kolejny zestaw wyrażonek, które wymagają inwersji. Barely, scarcely, hardly, zaledwie. When before. Barely had they won the match when the coach had a heart attack. Czyli zaledwie wygrali mecz, kiedy trener dostał ataku serca. By the way, sorry for those examples. They are not maybe too optimistic, but dramatic enough to carry the weight of what I want to put across.
Wiem, że te wyrażonka mogą być troszeczkę dramatyczne, jak to pierwsze. Niemniej jednak na przykładach człowiek najlepiej się uczy i tak długo jak one są dramatyczne i wstrząsające, to może zapadną Wam w pamięć lepiej. Scarcely. Had she finished reading when she fell asleep? Jak tylko zakończyła czytanie, to jest zaledwie kiedy zakończyła czytanie, zasnęła. Hardly had everybody taken their seats when he began his lecture. Znowu, zaledwie wszyscy zajęli miejsce, kiedy on rozpoczął swój wykład. And look at the sentence structure. Barely had they won. Past perfect. Scarcely had she finished. Past perfect again. Hardly had everybody taken their seats when he began his lecture. Dlaczego tutaj pojawia się past perfect w tych wszystkich zdaniach? Zauważcie, że jest różnica pomiędzy jednym wydarzeniem, a drugim wydarzeniem. Czyli poniekąd, mimo że one odbywały się jedno po drugim, niemniej jednak chcemy dać znać, chcemy przekazać, że jedno było pierwsze, a drugie było drugie. Only plus a time expression. Only once, only later, only when, only then, only after, only if. Only once did I go to the opera the whole time I was in Italy. Czyli zaledwie raz poszedłem do opery przez cały czas, kiedy byłem we Włoszech. Only later did she notice that she had been given the wrong change. Dopiero później zauważyła, że dano jej niewłaściwą resztę. Again, past perfect because it happened fast. Then we've got simple past. Czyli znowu sytuacja, kiedy występuje past perfect do sytuacji, która zdarzyła się wcześniej, a simple past do sytuacji, która zdarzyła się później. Only when she apologizes will I speak to her again. Czyli tylko wtedy, kiedy przeprosi, pogadam z nią. Only then did I realize that he'd been lying to me all the time. Dopiero tylko wtedy zdałem sobie sprawę, że przez cały czas mnie kłamał. Only after seeing her did I remember her name. Dopiero po zobaczeniu jej przypomniałem sobie jej imię. Only if you listen to the end will you understand about the inversion. Czyli tylko i wyłącznie, jeżeli dosłuchasz do końca, zrozumiesz inwersję. So where does inversion appear in these sentences? Again, we've got a phrase, only once, did, auxiliary verb, czyli po only once, tak jak tutaj only plus a time expression, only once, only later, only when, only then. Mamy operator, did, tutaj. Mamy tutaj will, did. If you listen to the will. Czyli time expression. O co tutaj chodzi? Only once, only later, only when she apologizes. To jest time expression, bo to nam pokazuje jakiś wymiar czasowy. Dopiero wtedy, kiedy ona przeprosi. Przy okazji, zauważcie, only when she apologizes, tutaj jest zdanie czasowe. Po when nie używamy will, dlatego mamy tutaj present simple. Only when she apologizes, will I speak to her again. Czyli zdanie czasowe, tak jak pierwszy okres warunkowy. Po when, tak jak po if nie używamy will. Pozostałe przykłady to before, as soon as, till, until. Dlatego tutaj mamy present simple. Niemniej jednak całe zdanie ma wymiar przyszłościowy, w sensie czas przyszły, kiedy przeprosi, będę z nią rozmawiał. Only then did I realize. Only after seeing her. Dopiero po zobaczeniu, kiedy się z nią widziałem, did I remember her name. Only if you listen to the end. Jeśli wysłuchasz do końca, will you understand about inversion. Only by, only in, only with. Only by chance had he discovered where the birds were nesting. Tylko przez przypadek odkrył, gdzie ptaki wiły gniazda. Only in this way was she able to complete the report by the deadline. Tylko w ten sposób była w stanie zakończyć raport przed terminem. Only with your help can we make a real difference. Tylko z waszą pomocą możemy zmienić świat. Not only, not until, not since, not for one moment, not a plus noun. Not only did she apologize, but also send me a card. Nie tylko przeprosiła, ale również wysłała mi kartkę. Not until August did the government order an inquiry into the accident. Czyli dopiero w sierpniu rząd
zarządził zbadanie tego wypadku. Not since I was a child have I had such a great time. Nie od czasu mojej młodości nie bawiłem się tak dobrze. Not for one moment did Harry suspect his brother of complicity in the crime. Ani przez moment Harry nie podejrzewał swego brata o współudział w tej zbrodni. Not a word has she written since the exam had started. Ani słowa nie napisała od momentu, kiedy egzamin się rozpoczął. So not only did she apologize, not until August did the government order. Not since I was a child have I had such a great time. Not for one moment did Harry suspect. Not a word had she written since the exam had started. So plus adjective, such plus be, that. So successful was her business that Mary was able to retire at the age of 30. Tak pełnym sukcesu była jej firma, że Mary mogła sobie przejść na emeryturę w wieku lat 30. So dangerous did weather conditions become that all mountain roads were closed. Tak niebezpieczne stały się warunki pogodowe, że wszystkie górskie drogi zostały zamknięte. Such is the popularity of the play that the theatre is likely to be full every night. Czyli taka jest popularność tej sztuki, że teatr najprawdopodobniej będzie zapełniony każdej nocy. So successful was her business. So dangerous did weather conditions become. Such is the popularity of the play. Such is the popularity of the play. Mówiłem już o tym w poprzednim wystąpieniu, że inwersja występuje również w zdaniach warunkowych. Mam nadzieję, że znacie je na pamięć. So in my previous presentation I also talked about conditionals and inversion in conditionals. So let me revise what I've said before. Pozwólcie, że powtórzę to, co wcześniej już zostało zaprezentowane. W pierwszym warunkowym, if you should require more information, please do not hesitate to contact me. Sztandarowe zdanie we wszystkich mailach biznesowych. Should you require more information, please do not hesitate to contact me. Brzmi o wiele lepiej, it sounds much more sophisticated. If I were a rich man, I would live on the Bahamas. Were I a rich man, I would live on the Bahamas. Pamiętamy, że were przy I podkreśla małe prawdopodobieństwo danego zdarzenia. If I had opened the window, it would have been colder an hour ago. Had I opened the window, it would have been colder an hour ago. And now it's time we exercised. Czas na ćwiczenia. Mam tutaj przy sobie dzwoneczki. Za chwileczkę zobaczycie, jak to będzie działało. So first I'm going to read the main sentence, then I'm going to read the beginning of the next sentence, and I'll give you just a minute or a second or two to think, then you will hear that, and the answer will appear. So the moment you hear this audio cue, you just might stop the recording, think about it, or I hope you will have enough time to give me the right answer. Passengers are not permitted to open the door under any circumstances. Under no circumstances. Are passengers permitted to open the door? You shouldn't smoke in here on any account. On no account. Should you smoke in here? You know very little about the subjects. Little. Do you know about the subjects? You knew very little about the subjects. Czas przeszły, czyli mało wiedziałeś na ten temat. Little. Did you know about the subject? You will know very little about the subject. Czas przyszły. Będziesz bardzo mało wiedział na ten temat. Little. Will you know about the subject? They didn't actually break the rules of the game at any time. At no time. Did they actually break the rules of the game? Tom is not responsible for what has happened in any way. In no way. Is Tom responsible for what has happened?
I've never laughed at him so hard before. Never before. Have I laughed at him so hard? I realize rarely how complicated the world is. Rarely. Do I realize how complicated the world is? We seldom have goods returned to us because they are faulty. Seldom. Do we have goods returned to us because they are faulty? As soon as I reached the door, I realized that it was locked. No sooner had I reached the door than I realized it was locked. Thank you for bearing with me till the end. I hope this presentation wasn't too confusing. Dziękuję za wytrwałość i cieszę się, że dooglądaliście tę prezentację do końca. Pamiętajcie, inwersje używamy po tych wyrażonkach, najczęściej po tych i warto się ich nauczyć na pamięć, tylko 5, bez przesady. Jesteście w stanie to zrobić i później operator i cała reszta zdania i robicie świetne wrażenie na wszystkich innych. Jeżeli chcielibyście poćwiczyć z jakąś gramatyką, polecam tę książkę Advanced Grammar in Use, zielona. Ostatnie 2 rozdziały poświęcone są inwersji, znajdziecie tam świetne ćwiczenia na ten temat. See you around till the next time. Do zobaczenia następnym razem.